tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK, Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moim gościem jest Marcin Kowalik, partner generalny Balnord VC i wyjątkowo porozmawiamy nie o Private Equity, a o Venture Capital. Serdecznie zapraszam. Cześć Marcinie. Cześć Krzysztof. Przyjrzałem się Twojemu życiorysowi i jestem bardzo ciekawy, z kim ja właściwie rozmawiam. Czy bardziej z przedsiębiorcą, który ma na koncie kilka zbudowanych firm, czy z inwestorem, który ma na koncie mnóstwo inwestycji, czy z zarządzającym funduszami, bo też masz takie doświadczenia. W których butach czujesz się najlepiej? Wygodnych, to znaczy przedsiębiorcy, ponieważ bycie przedsiębiorcą pomaga ustalić mi osobiście tempo, w jakim biegnę, więc jakby czuję się najlepiej jako przedsiębiorca. Zawsze to powtarzam, że jestem przede wszystkim przedsiębiorcą. Jestem partnerem biznesowym z naszych startupów, projektów, ale staję się z nimi razem po prostu wspólnikiem, więc cały czas jestem przedsiębiorcą. Mhm. No właśnie, czy te przedsiębiorcze doświadczenia to jest Twoim zdaniem must have, żeby być dobrym inwestorem? Są różne szkoły, różne podejścia. Bycie inwestorem zależy, myślę, że od klasy aktywów. Może bym tak powiedział. W momencie, kiedy patrzymy sobie na przykład na private debt, no to uważam, że jednak pochodzenie z finansów, rozumienie interest rate i patrzenie na Excela jest chyba kluczową umiejętnością w tym zakresie. W momencie, kiedy patrzymy na przykład na private equity, no to również umiejętności, być może miks, tak, jakby bycia przedsiębiorcą i pochodzenia ze świata finansów. A znowu venture, wydaje mi się, że jednak bycie przedsiębiorcą, osobą, która przeżyła taką ścieżkę od zatrudniania pierwszej osoby do budowania skali, być może nawet redukcją zatrudnienia, tak, zwalnianiem, czyli ten up and down, ten roller coaster przedsiębiorczy do momentu wyjścia. Bo myślę, że to jest również bardzo istotne, żeby rozumieć, jak wygląda proces wychodzenia, co to jest earnout, tak? Co to jest flipy, swapy, co to jest sprzedaż do spółki notowanej, co to jest sprzedaż do inwestora strategicznego. Technikalia wszelkie. Dokładnie. Słuchaj, tak zastanawiam się, no bo teraz jesteś w Balnordzie, założyłeś Balnord VC. Wcześniej byłeś 10 lat w innym funduszu, w Black Pearlsach. Wcześniej budowałeś swoje firmy, więc to twoje doświadczenie w tym szeroko rozumianym rynku startupowo-inwestycyjnym rozciąga się na kilkanaście, być może nawet na 20 lat. Co się w największym stopniu zmieniło, odkąd zacząłeś tę zabawę? Myślę, że tak. Faktycznie ta przygoda trwa bardzo długo, ponieważ miałem taką przyjemność, że współtworzyłem akademickie inkubatory przedsiębiorczości z Darkiem Żukiem, Jackiem Aleksandrowiczem i Mariuszem Turskim. To były takie w ogóle początki startupowania, ja myślę, że w Polsce. Co jeszcze się chyba wtedy nie nazywało startupowaniem? To były w ogóle program inkubacji, inkubowani, pamiętam takie preinkubacja wchodziła, takie w ogóle pierwsze słowa, nowomoda, że tak powiem. I otwieranie inkubatorów przedsiębiorczości na uczelniach wyższych, gdzie młodzi przedsiębiorcy, młodzi studenci tak naprawdę otwierali swoje działalności. Wtedy jeszcze pamiętam była fundacja, bo wtedy założenie spółki ZO to było 50 000 złotych, tak? Założenie jednoosobowej działalności to był jakiś długi proces, więc faktycznie jakby ta przygoda trwa długo. Co się zmieniło? Na pewno jest dużo łatwiej założyć dzisiaj biznes. Dużo łatwiej jest na poziomie technicznym? Na poziomie organizacyjnym. No bo w zasadzie chcemy zakładać biznes, to już dzisiaj nie... Ja pamiętam, jak my lobbowaliśmy za jednym okienkiem. Więc tak się dużo zmieniło, prawda? Mamy różne specjalne struktury, jak prosta spółka akcyjna, tak? Mamy kapitał zakładowy w spółce zaobniżony. Więc zdecydowanie jest dużo łatwiej założyć biznes, jeżeli się chce. Myślę, że jest dużo łatwiej również pozyskać kapitał zalążkowy. W czasach, kiedy ja zakładałem biznesy, to nikt w zasadzie nie rozważał pozyskania inwestora w rozumieniu profesjonalnego inwestora zalążkowego. Z reguły to byli inwestorzy na zasadzie aniołowie biznesu, którzy przychodzili i obejmowali 51% biznesu. Potem był taki element, pamiętam... Bardzo agresywnie nie łowię biznesu. 51 plus bym nawet powiedział. Ale takie były czasy. Takie były czasy. Na przykład moje spółki nie były wsparte przez inwestorów i mam wiele takich przykładów, nawet sukcesów, jak patrzymy sobie na przykład na spółkę Iwona Software, Amazon Alexa, tak? No to również nie była VC Beckett. Więc to były takie czasy, że powstawały biznesy, które nie były wspierane. Tak zwane bootstrapy. Tak jest. I dzisiaj
generalnie jeżeli młoda osoba, młody przedsiębiorca chce założyć biznes, to jest w stanie go zrobić szybko, łatwo, tak z mojej perspektywy, i jednocześnie jest w stanie dosyć łatwo pozyskać kapitał zalążkowy. Pytanie jest oczywiście jakby o źródło pochodzenia, więc wydaje mi się, że mamy dużo łatwiej. Znowu jakbyśmy sobie popatrzyli na to, zawsze jakby perspektywa jakby czasu, my mówimy u nas o czasie, ale gdybyśmy sobie na przykład, nie wiem, pojechali do innych emerging markets i sobie popatrzyli, czy tak samo jest łatwo na przykład w Kenii założyć, czy tak samo jest łatwo w Nigerii, prawda? No jakby jednak tam są trochę inne wyzwania, więc warto trochę docenić to, co mamy, bo uważam, że jednak u nas jest łatwo dzisiaj, dużo łatwiej po tych 15-20 latach założyć biznes. No dobrze, łatwo założyć biznes. Czy łatwo dostać kapitał? Bo zdania są na ten temat podzielone. Ostatnio wyszła kolejna edycja raportu Startup Poland i no, wnioski nie są jakieś hurra optymistyczne. Znaczy, tam dużo osób narzeka, że wciąż jest problem z pozyskiwaniem finansowania, szczególnie tego finansowania na ekspansję. Zdecydowanie, gdybyśmy sobie popatrzyli na to, jak dzisiaj jest skonstruowany polski rynek, to polski rynek jakby funduszy zalążkowych, venture capital w dużej mierze jest uzależniony od tak zwanych instytucji rozwoju, DFI. W Polsce taką instytucją rozwoju dzisiaj wiodącą jest Polski Fundusz Rozwoju Venture, który tak naprawdę w pewnym sensie napędza krwiobieg tego ekosystemu. Wykorzystuje środki unijne, wpompowuje je w fundusze inwestycyjne. Tak jest. Myślę, że tu warto dodać, że wykorzystuje środki unijne i w sposób profesjonalny inwestuje w profesjonalne zewnętrzne zespoły zarządzające. To jest ta różnica chyba, która się wydarzyła w ciągu ostatnich kilku lat w naszym ekosystemie. To znaczy się, że wcześniej to były granty, tak jak wiemy, z różnych instytucji czy dotacje, a dzisiaj mamy jednak wspieranie profesjonalnych zarządzających w pewien profesjonalny sposób. Tak? I zdecydowanie tego kapitału brakuje, bo jeżeli byśmy sobie porównali to, co mamy w Estonii, to, co mamy w Polsce, jeżeli chodzi per capita, inwestycje VC, no to odstajemy znacznie, tak? Ja ostatnio Bailey Clarkson pokazała, że 30 funduszy w Stanach Zjednoczonych zebrało 75% kapitału w tym roku na rynku US i tak z ciekawości popatrzyłem sobie, no i takie fundusze po 7 miliardów, na przykład Andersen Horowitz. Przykrywające czapką cały polski rynek kilkukrotnie. Myślę, że w dekadę polskiego rynku, prawda? Miliardów dolarów oczywiście. Jest jeszcze taki wskaźnik inwestycji VC per capita i na przykład gdy się zestawi Polskę z Estonią, to też jest gigantyczna różnica. Dokładnie, więc jakby zdecydowanie jesteśmy w tym zakresie niedoinwestowani, co wcale nie oznacza, że jest znowu jakby dużo trudniej niż kiedyś. Jest łatwiej założyć biznes, jest łatwiej moim zdaniem pozyskać kapitał zalążkowy niż kiedyś, ale jednocześnie jesteśmy właśnie niedoinwestowani, jeżeli chodzi o skalę per capita, ponieważ ta gra, powiedzmy sobie, makroekonomiczna i globalizacyjna jest silniejsza. To znaczy się, że gracze typu właśnie kraje bałtyckie, Niemcy, Francja, tak, Wielka Brytania, jakby toczą z nami ten bój o tych genialnych przedsiębiorców. Dlatego dzisiaj mamy wielu świetnych polskich przedsiębiorców, którzy założyli swoje biznesy w Wielkiej Brytanii. Na przykład. Lub w Finlandii. Tak, na przykład Eleven Labs. Na przykład ICEYE w Finlandii. Wydaje mi się, że tak wnioskuję z rozmów z różnymi ludźmi, wciąż nie do końca jest świadomość tego, czym się różni venture capital od private equity. I ludzie, którzy robią inwestycje venture'owe, narzekają, że czasem są postrzegani jak private equity i to odstrasza od nich projekty, a ci, którzy robią private equity, narzekają, że są traktowani jak venture, inwestycje wysokiego ryzyka i to odstrasza od nich przedsiębiorców. Świetne pytanie. Musimy, pierwszą rzecz, która jest istotna, to, że rynek private equity w Europie Środkowo-Wschodniej jest świetnie rozwinięty, gdzie Polska jest liderem. Musimy mieć tą świadomość, że polskie fundusze private equity są liderem w regionie. Mamy kilka bardzo dobrych podmiotów z bardzo dobrym track recordem. Więc tu jesteśmy w pewnym sensie i w regionie wybijającym się, tak? Czy w venture tak jest? Myślę, że jeszcze nie. Więc jakby to jest po pierwsze jakby taki dysonans poznawczy. Druga rzecz jest taka, że czym się różni klasa venture od private equity? W dużym skrócie. Private equity inwestujesz jednak w firmy, które działają lokalnie i lokalne zmiany makroekonomiczne w danej gospodarce lub ryzyka, które występują makroekonomicznie w danej gospodarce, w danym regionie, mają większy impact na tą firmę. Venture my jednak inwestujemy w technologię, która
Z jednej strony jest to inwestycja lokalna, ale biznes jest globalny. To znaczy się, że te lokalne trendy makroekonomiczne i te ryzyka mają mniejszy wpływ na tą firmę, a jednocześnie mamy możliwość ekspansji na trendy globalne. Tak? To znaczy się, że w momencie, kiedy inwestujemy w firmy takie świetne, technologiczne, jak mamy na przykład w Polsce właśnie DocPlanner, tak, Booksy, iSci, tak, Eleven Labs, to są globalne dzisiaj firmy i mamy dzięki temu, jak przez venture masz tą możliwość, że robisz tą ekspansję na globalne trendy. I to jest ta zasadnicza różnica, czyli w PI inwestujesz lokalnie i lokalny rynek ma na ciebie impact, w VC inwestujesz lokalnie, ale globalny rynek ma na ciebie impact. Ale to nie jedyna różnica, no bo różnica też polega na tym, że PI często kupują całe biznesy czy większościowe udziały, a inwestorzy VC niekoniecznie. Tak, no jakby tych niuansów jest zdecydowanie więcej, bo venture się inwestuje w zespół, prawda? W private equity się inwestuje sensu stricte w firmę, tak? No jakby tu bardziej patrzymy, venture bardziej patrzymy na to, jakby jak zespół jest w stanie dokonać egzekutywy i rozwinąć ten biznes i on dopiero będzie rósł, prawda? Więc jakby no to takie są troszeczkę jakby różnice, zdecydowanie. No i venture zawsze inwestorzy powtarzają, że musi być dobry zespół, musi być produkt i musi być rynek, na którym ten produkt i ten zespół mają zaistnieć. Z tych trzech komponentów zespół najważniejszy? My jesteśmy funduszem wczesnego etapu, czyli inwestujemy pre-seed i seed, czyli etapy bardzo wczesne i dla nas najważniejszy jest zespół, ale również rynek. Myślimy, żeby z naszego punktu widzenia zespół i ci ludzie byli A-playerami. Co to jest A-player? Zawsze pada takie pytanie, więc od razu odpowiem. To jest osoba, z którą ja bym chciał pracować kolejne 5-10 lat i chciałbym rzucić mój fundusz. To jest taka najlepsza jakby gdzieś miarodajna odpowiedź. Potencjalny wspólnik. Bo de facto my się stajemy potencjalnym wspólnikiem. Znaczy w momencie, kiedy my rozmawiamy, to ja mu zawsze mówię, że my nie oferujemy kapitału, my oferujemy 15 slotów w naszym funduszu, naszego czasu i naszego zaangażowania. Mamy bardzo ograniczony jakby zasób. Wszyscy mamy tyle samo minut dziennie, 1440 i tak naprawdę chcemy rozdysponować ten czas, ten kapitał wiedzy, potencjał jakby doświadczenia w ramach tych 15 slotów w ramach naszego funduszu. I alokacja kapitału jest, że tak powiem, dodatkiem do tego wszystkiego. Więc my stajemy się z nimi partnerami biznesowymi, wspólnikami na wiele lat i to jest dla nas jakby fundament. Więc jeżeli nie ma chemii, nie ma tego fitu pomiędzy założycielami a funduszem i partnerami funduszu, no to nie powinno się podążać. To wcale nie oznacza, że to jest zły biznes. Tak? Może być po prostu, może nie być personal fitu. Wartości, którymi się poruszamy. Tak? Najmniejszym elementem, który się ocenia z naszego punktu widzenia, to wycena. Wiele osób mówi, że się przykłada do tego, że wyceny mają znaczenie. Oczywiście wycena ma znaczenie na wyjściu, nie na wejściu. Słyszałem ostatnio świetny podcast Czema z Digital Ease, który żałuje, że nie zainwestował w UiPatha, nie zrobił follow-ona przy wycenie $3 miliardy. Więc jakby to pokazuje troszeczkę, że jakby no te wyceny nie do końca mają znaczenie. Więc zespół, rynek i technologia. My jesteśmy funduszem deep techowym, więc my patrzymy na to, czy ci ludzie są A-playerami w danym segmencie, czy są jakby specjalistami z danej dziedziny, no bo to oni mają być tym komponentem, który jest specjalistyczny. Ja bardzo często daję przykład Elona Muska. Czy Elon Musk jest specjalistą od budowy rakiet, budowy samochodów albo sieci telekomunikacyjnej? No nie. No po tylu latach może już w jakimś stopniu. Myślę, że ma doskonałą wiedzę. Na pewno ma świetnych specjalistów w tych firmach. I to samo jakby taka trochę jest nasza rola, że musimy znaleźć świetnych specjalistów w danych dziedzinach i ich wspierać w przedsiębiorczej przygodzie. Dlaczego alokujesz swój czas, swoje pieniądze w deep tech? Czy to jest kwestia twoich zainteresowań, kwestia koniunkturalizmu, kwestia wiary w to, że deep tech przyniesie największe zwroty? Tak jak wcześniej wspomniałeś, jestem przedsiębiorcą. Jestem po exitach. Zawsze w takim momencie człowiekowi przychodzi taki moment, że no, jest w pewnym sensie w jakimś stopniu nasycony i zastanawia się, jak powinien wyglądać next chapter. Ja uczyłem się venture długo w ramach Blackpearls i szukałem takiej odpowiedzi na pytanie what next? Co będzie
następne, co mnie tak super zelektryzuje i jakby spowoduje, że będę chciał to robić dalej. No i sytuacja na Ukrainie spowodowała, wybuch wojny na Ukrainie w 2022 spowodowała, że zobaczyłem element, że przespaliśmy, bym tak powiedział, ten moment, jako Europa przespaliśmy moment użycia sztucznej inteligencji i głębokich technologii w sektorze bezpieczeństwa, w sektorze zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, a tak naprawdę walki o demokrację i chronienia tej demokracji. I technologie deep techowe, które mają dual use impact, stały się czymś, co po prostu mnie niesamowicie elektryzuje. Więc pierwsza odpowiedź jest taka, że coś, co mnie napędza, co napędza jakby moją obsesję, więc dlatego deep tech, bo uważam, że technologie, które naprawdę mają znaczenie, czyli autonomia technologiczna Europy, to jest to, co może naprawdę dzisiaj zmienić fundamentalnie dekadę, 2 dekady, tak? Tego, co się dzieje w naszym regionie i w Europie. Świetnym przykładem jest wspomniane już ICEYE, które ma Dokładnie. Satelity z aparaturą sarowską. Dokładnie. I wykorzystywane jest między innymi do zwalczania armii Putina. I nie tylko. Zobaczmy sobie, bo wszyscy mówią o tym, że ten dual use to jest defense. Właśnie dual use to nie jest defense. To są technologie cywilne, które mogą być aplikowane w sektorze jakby obronnym i bezpieczeństwa. Nie w drugą stronę. To znaczy się, że to nie jest weapon and ammunition, ale patrzmy sobie na ICEYE. Mieliśmy ostatnio powódź w Polsce. Dostarczanie danych w czasie rzeczywistym, tak, gdzie występują zagrożenia, jak występuje jakby wylewanie zbiorników, są kluczowymi informacjami dla bezpieczeństwa organów państwa, które jakby reagują kryzysowo. Mamy spółkę u nas w portfelu SATIM, która robi detekcję i rozpoznanie obiektów właśnie na podstawie danych sarowskich, nie tylko ICEYE, ale również innych konstelacji jak Ambra i też w czasie rzeczywistym podpowiada na przykład, czy warto chronić jakiś obiekt, bo mu coś zagraża. Bo mu coś zagraża, tak? Więc więc jakby po pierwsze moja obsesja, że technologie, które mają znaczenie i to są technologie właśnie, w których bardzo często naukowcy, tak jak w Satimie, to są doktorzy po AGH-u, którzy tworzą unikalną technologię, która może być patentowalna i niekoniecznie szybko replikowalna w innych częściach globu, które niekoniecznie z nami dzisiaj chcą współpracować jako świat Europy Zachodniej. Z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, gdzie będą w następnych latach szły nakłady inwestycyjne, tak? Czy w marketplace'y, czy w e-commerce. Wydaje mi się, że Europa otrząsnęła się z pewnego marazmu, wciąż się troszeczkę budzi, ale jakby zrozumiała, że musi zbudować własny system GPS. Że musi zbudować własną konstelację telekomunikacyjną satelitów, tak? Że musi zbudować pewną niezależność i autonomię technologiczną w bardzo wielu segmentach, bo przespała ten moment. Więc z jednej strony moja obsesja odpowiedzialności za ochronę demokracji, z drugiej strony moim zdaniem trend w naszej geografii, a z trzeciej strony uważam, że my nie mamy dzisiaj tyle kapitału w naszym regionie, żeby inwestować w biznesy konsumerskie. Tak? My możemy tworzyć świetne spółki technologiczne tutaj, bo mamy świetny talent. Ale w konkretnych niszach. Ale w konkretnych niszach, dokładnie. Inwestujesz w biznesy deep techowe. Wcześniej budowałeś firmy deep techowe, czy po prostu techowe? Myślę, że techowe. To były firmy z obszaru inteligentnych systemów transportu. My się zajmowaliśmy technologiami rozpoznawania tablic rejestracyjnych, ważenia, mierzenia pojazdów w czasie rzeczywistym. Jak na tamten czas to były naprawdę zaawansowane technologie. Pamiętam, jak w jednej z moich spółek wygraliśmy przetarg dla Ministerstwa Transportu na Malcie. Malta kraj, nieduży, wyspa, ale pierwszy punkt ocenia na terenie Unii Europejskiej. I Ministerstwo Transportu Malty chciało doprowadzić do takiego rozwiązania, że w portach są w stanie efektywniej i szybciej sprawdzać, co przypłynęło, ile należy naliczyć jakby podatków. To były takie rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy. Pracowaliśmy w wielu portach lotniczych, rozwiązania takie free-floatowe, to znaczy się, że pojazdy wjeżdżają w odpowiednich kolejkach i są wpuszczane i wypuszczane, jeżeli chodzi o taksówkę, odbiór i tak dalej. To rozwiązania, nad którymi my pracowaliśmy w spółce naszej technologicznej. To był pierwszy biznes, który sprzedałem do dużej grupy norweskiej, BT Signal. A potem jeszcze Traffic Services. A potem jeszcze Traffic Services to była spółka, która była podwykonawcą w dużym przedsięwzięciu, który zajmował się Narodowym Systemem Poboru Opłat Drogowo-Autostradowych. Okej.
A kiedy kończy się tech i zaczyna deep tech? Kiedy zwykła technologia przechodzi w technologię głęboką i staje się przedmiotem twojego zainteresowania jako inwestora? Dzisiaj generalnie software jest wszędzie. Można dzisiaj nawet powiedzieć, że AI jest w każdym software'ze, ale w momencie, kiedy mamy spółkę i projekt, który używa specyficznych danych, na przykład właśnie jak w Satimie danych sarowskich i jest używana sztuczna inteligencja do odczytywania detekcji, to już jest deep tech. Wspominałeś, że lubicie inwestować w naukowców, doktorów. Jak potem przekształcać tych naukowców w przedsiębiorców? Czy po pierwsze, naukowiec nie musi zostać przedsiębiorcą w rozumieniu takim egzekutorem biznesu. Rolą Może być dyrektorem do spraw technologii. Dokładnie. Może być dyrektorem do spraw technologii, może się oczywiście rozwinąć. Wszystko zależy jakby od jego ambicji i jego osobowości. Naszą rolą jako fundusz venture jest wejść, zainwestować w takich świetnych ludzi, naukowców i pomóc im się rozwinąć. Czy poprzez zbudowanie zespołu, który będzie pomagał im sprzedawać ich technologię, czy zatrudnienie kogoś, kto będzie dyrektorem operacyjnym w spółce, tak? Czy może nawet znalezienie late foundera, który dołączy do tego zespołu i będzie CEO, który będzie odpowiedzialny za egzekutywę i skalowanie przedsiębiorstwa. A powiedz mi, bo macie kilka exitów na koncie. Exity venture'owe to wciąż coś, co w Polsce nie jest wyjątkowo częste. Co jest kluczem do tego, żeby doprowadzić do udanego exitu? Myślę, że po pierwsze chciałbym zdementować jeden mit. Na venture się zarabia. Nie, to nie jest tak, że się nie zarabia. To nie jest hobby? To nie jest hobby i venture to są prawdziwe wyjścia i zwroty kapitału. My w ostatnich 3 latach zrobiliśmy 12 exitów. I w momencie, kiedy ja sobie patrzę na to, jak to się stało, ktoś się mnie pyta, no ale jak to wygląda? To wynika z naszego fund modelu. To znaczy my mamy takie założenie, że w momencie, kiedy zbieramy kolejne rundy w naszych spółkach, to staramy się robić coś takiego jak liquidity event dla naszych inwestorów. Mamy taki framework, gdzie zakładamy, że przy rundzie A lub B staramy się znaleźć możliwość sekundary co najmniej na 25% zainwestowanego przez nas kapitału. On już wtedy ma pewien mnożnik, tak? Bardzo często znacznie przewyższający już zainwestowany kapitał, więc wtedy osiągamy taki wskaźnik, który pomaga jakby zwracać zainwestowany kapitał przez inwestorów. Gdybyśmy byli na rynku amerykańskim, byłoby to postrzegane negatywnie, to znaczy się, że bierzemy zbyt mało ryzyka, bo zbyt szybko osiągamy taki wskaźnik jak DPI, czyli Distributed Paid In do inwestorów. Ale my jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzeba grać według tych reguł. Dokładnie. I my mamy jednak inwestorów, tak zwanych LP-sów z tego regionu. Oni jeszcze nie widzieli tych zwrotów historycznie, więc trzeba im pokazywać i edukować, że te zwroty następują. Więc my zbudowaliśmy sobie ten framework właśnie w ten sposób i za każdym razem, gdy dochodzi do kolejnej rundy transakcji, staramy się pokazywać jasno od samego początku naszą pozycję, że szukamy liquidity event na 25% naszego shareholding, który posiadamy w spółce. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz. Trzeba rozumieć sytuację również founderów. To uważamy, że jest fundamentalne. Znaczy się tak, z jednej strony pomagamy founderom zbudować social security. Ja bym to tak nazwał. To znaczy się, zebrać kilka żetonów ze stołu. Tak? Dokładnie. Inwestujemy w naukowców. Wiadomo, naukowcy to nie byli ludzie, którzy zarabiali jakby bardzo dobrze w korporacjach wcześniej z reguły, tylko raczej prowadzili pewną karierę naukową, która pozwalała im w pewnym sensie funkcjonować i rozwijać swoją pasję i swoje kierunki. Więc my staramy się dokonać sekundary w rozumieniu, my odkupimy od udziałowców jakąś część ich udziałów po to, żeby oni mogli myśleć dalej, żeby mogli więcej ryzykować. Wtedy my jesteśmy po tej samej stronie, jako fundusz i jako założyciele. I wtedy w momencie, kiedy przychodzi potencjalna oferta kupna lub inwestycji, zawsze toczymy taką dyskusję z założycielami. To wynika trochę z tego, że tak jak mówiłem, ja wcześniej zrobiłem exity, moi wspólnicy, partnerzy w Balnordzie też zrobili exity, jak Jarek Pilarczyk, więc my tą grę trochę rozumiemy. I mam wrażenie, że jeszcze brakuje trochę edukacji na polskim rynku, żeby wytłumaczyć founderom, jak ten mechanizm działa. Co to znaczy kolejna runda, co to znaczy dilution, czyli rozwodnienie, dołożenie kolejnego kapitału i jaka musi być wycena tej spółki na exicie, żeby zaspokoić kolejnych inwestorów, a dopiero zrobić exit dla foundera.
I to jest taki arbitraż. Myślę, że to jest unikalne. My od samego początku pracujemy z założycielami spółek na temat exitu. Staramy się rozmawiać na temat exitu, szukać tej drogi wyjścia. No i teraz trochę kończąc ten mój przydługi wywód odnośnie exitu. Przydługi, ale ciekawy. Pojawia się opportunity albo zebrania rundy lub dokonania exitu. Bardzo często te sytuacje są wręcz zbieżne. No i założyciel musi sobie odpowiedzieć, jakie momentum dla niego jest jakby właściwe. Tak jak powiedziałem, jesteśmy już po tej samej stronie, bo on już wcześniej troszeczkę dostał, więc może ryzykować, ale być może patrząc na to, gdzie technologia, gdzie ambicja foundera, nie decyduje się na kolejną rundę, a na exit. Bardzo często wzięcie kolejnego kapitału i rundy to jest ego założyciela. No bo ja będę miał 100 osób w firmie. No ale czy to znaczy, że ja więcej zarobię? Czy ja nie mam więcej ryzyka? Tak? Czy na koniec dnia się nie okaże, że jakby spłacę inwestorów i nic więcej dla mnie nie zostanie? Bardzo ciekawym takim wskaźnikiem jest to, co my też często powtarzamy founderom. 95% transakcji M&A w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku to były transakcje poniżej $100 milionów. 95%. Średnia transakcji M&A w Europie Środkowo-Wschodniej to $55 milionów. No to teraz znowu mamy wyceny, prawda? I teraz jak sobie patrzymy, ile unicornów podczas swojej jakby wyceny rund jest unicornem na exicie, no to znowu wiemy o tym, że tylko 20%, nie? Że tylko 2 z 10 dochodzą do takiej wyceny. Reszta jest poniżej. No co to oznacza dla foundera właśnie? Czy dla ciebie jako założycielu, czy ty rozumiesz tą grę? Że wzięcie kolejnego kapitału wcale nie musi oznaczać, że zarobisz więcej. Więc w ten sposób jakby ten founder jest świadomy i jest nam dużo, myślę, że łatwiej dyskutować o realnych propozycjach exitu, które się pojawiają na stole. Tłumaczymy założycielom, co to jest earnout. Są założyciele, którzy przyjmują nasze tłumaczenie, są założyciele, którzy chcą podejść trochę inną drogą, tak? No bo znowu, czy wyjście to jest cash, prawda? Czy to jest jednak swap na akcje, udziały spółki notowanej, nienotowanej. Więc jest bardzo wiele zmiennych i to moim zdaniem należy czynić z founderami tą przygodę edukacyjną od samego początku. No i w momencie, kiedy to robisz, no to wtedy to działa. Ja mogę jeszcze dać przykład, jak my znaleźliśmy na przykład kupca na spółkę telemedii. My mieliśmy 4 różne oferty. My wybraliśmy ostatnią. Więc jakby to też jakby pokazuje, że to nie jest taka praca na zasadzie, że czekamy, że ktoś przyjdzie, tylko jednak mając dobrą relację z founderem, rozumiejąc foundera, będąc po tej samej stronie ryzyk i apetytu, jesteśmy w stanie wspólnie poszukać i rozważyć najlepszą ofertę w danym momencie, która jest na stole. Tam również były propozycje odnośnie kolejnych rund, no ale jednak zdecydowaliśmy się, że pójdziemy z Mavi. A na jakim etapie świadomości czy budowania tej świadomości u przedsiębiorców jesteśmy? Dużo tłumaczenia macie i tej edukacyjnej zabawy? Myślę, że zdecydowanie jest za mało dzielenia się publicznie informacjami i danymi na temat wartości, wielkości transakcji. My to uczyniliśmy, jeżeli chodzi o telemedii. Pokazaliśmy na stronach Psiku jako case study, za ile weszliśmy, za ile wyszliśmy, tak? Kto zainwestował. Łatwo można sobie wszystkie dane publicznie sprawdzić. To naszym zdaniem powoduje odczarowanie mitu, że venture nie ma zwrotów i nie ma pieniędzy, a z drugiej strony moim zdaniem pomaga founderom zrozumieć, czy można osiągnąć sukces, ja jako founder, namacalny sukces w perspektywie 3-4 lat od zainwestowania przez fundusz venture. No bo my w funduszu mówimy, jaki jest nasz cel. Naszym celem jest zrobienie founderów z naszymi LP-sami. Czyli założyciel, w którego inwestujemy, któregoś dnia ma być inwestorem w naszym funduszu. Żeby tak się stało, musi mieć dużo pieniędzy. On przede wszystkim musi osiągnąć sukces z exitu. Więc jakby taka filozofia determinuje każdy nasz ruch. Porozmawiajmy trochę o waszych najbardziej udanych inwestycjach. I to mogą być udane z uwagi na osiągnięty zwrot, z uwagi na dokonanie czegoś niezwykłego przez spółkę, albo z uwagi na to, że bardzo przyjemnie wam się pracowało z przedsiębiorcami. Które ty byś projekty wskazał? Nawet od dzisiaj myślałem, że popełnię chyba taki post. Dawno nie chwaliłem jednej ze spółek, w którą zainwestowaliśmy. Jeszcze nie wyszliśmy, ale spółka Authenti.
W tą spółkę zainwestowaliśmy w 2017 roku, 3 razy dokładaliśmy kapitał i w tym tygodniu właśnie podpisywałem umowę na kolejną rundę inwestycyjną w innej spółce. Inwestorzy zagraniczni, polscy i dostałem dokumenty do podpisania w Autenti. No właśnie, bo Autenti zajmuje się podpisem elektronicznym. Dokładnie, Autenti się zajmuje podpisem elektronicznym. Ostatnio gdzieś też podpisywałem transakcję, gdzie brało udział osoby z 8 krajów i też podpisywaliśmy Autenti. I zrozumiałem... Czy to satysfakcja z tego, że spółka stworzyła produkt, który faktycznie jest używany? Produkt, który jest używany i który jest już dzisiaj popularny i dostępny w tym naszym ekosystemie, powiedzmy, venture private equity. I staje się jakby narzędziem powszechnie używanym. Również jest używanym w systemach bankowych. Dzięki czemu tak naprawdę, no, moim zdaniem mamy super efektywność digitalizacji użycia technologii i efektu paperless, czyli nieużywania papieru tam, gdzie on jest dzisiaj niepotrzebny. To taki jeden z przykładów. Spółka Telemedii, o której wcześniej już wspominałem, i historia Pawła. Czyli operator telemedyczny dla firm. Tak. Paweł Sieczkiewicz, założyciel, dobrze mi znany. Dokładnie, tak, zresztą... Wielokrotny laureat listy 30 under 30. Dokładnie, dokładnie. No i to jest znowu przykład spółki. W momencie, kiedy my inwestowaliśmy, w momencie, kiedy wychodziliśmy, popełniłem takiego posta, w którym jakby zatytułowałem go Ugly Duck, czyli brzydkie kaczątko, bo ja pamiętam, że w momencie, kiedy my inwestowaliśmy, to Paweł był w wielu miejscach, u wielu funduszy. Miał kilka wyzwań, między innymi związane z CapTable. Miał poprzednich inwestorów, którzy zainwestowali w trochę inny model biznesowy, który Paweł realizował, no, którzy nie chcieli z Pawłem dalej podążać. Trzeba było w pewnym sensie wyczyścić CapTable i posprzątać. My się zdecydowaliśmy podjąć to wyzwanie i podjąć to wyzwanie pracy z Pawłem i budową organizacji. Nawet w pewnym momencie zaangażowaliśmy Jarka Pilarczyka, który był interim CTO, który pomagał ściągnąć najlepsze talenty technologiczne do Telemedii, ułożyć procesy informatyczne. Alek Dobrzyniecki prowadził po naszej stronie ten biznes i próbowaliśmy również skalować go zagranicznie. Finalnie skoncentrowaliśmy się na rynku polskim, żeby stać się polskim liderem. I w perspektywie 4 lat doszliśmy do exitu, gdzie jakby Paweł dalej teraz już z większym partnerem rozwija Telemedii jako spółkę europejską. No to też jest świetna historia, gdzie można zapewnić dobry zwrot inwestorom, szczęście dla foundera i dalszy jego rozwój i ekspansję i próba zbudowania z polskiej spółki venture'owej europejskiego gracza. A wasz największy zwrot to był Skyrise? Największy zwrot to był Skyrise, tak, spółka technologiczna z obszaru zresztą też inteligentnych systemów transportu, więc dosyć bliska mi. Twoja działka. Moja działka i sprzedaż do notowanej na helsińskim Nasdaqu spółki Eteplan. Tak, tam była bodajże 18,6 pieniądze zwrot, tak, więc bardzo Dragon, spółka, która zwraca cały fundusz, więc bardzo dobry zwrot z tej spółki, aczkolwiek znowu patrząc sobie perspektywicznie, to był taki dobry moment, gdzie my zrozumieliśmy foundera, zresztą Jarka Pilarczyka, który był wtedy założycielem, który potrzebował pewnego liquidity event i już było widać, że ma ambicje pracy na europejskim poziomie wtedy. I budowanie spółki organicznie, nawet wsparciem VC, było już za wolne dla niego. Więc zdecydowaliśmy się wtedy właśnie dokonać tą transakcję i też, jak dobrze pamiętam, to tam mieliśmy 3 oferty. Różne. Więc to nie jest taki proces, że ktoś przychodzi i kupuje, tylko to były 3 oferty. Dwie wcześniej wziąć, były, bo inaczej... Tak jest. Dwie wcześniej były odrzucone. Uznaliśmy, że opcja swapu na akcję nienotowanej spółki nie będzie atrakcyjna, a w drugiej ofercie, jak dobrze pamiętam, to była opcja zbyt dużego proporcji cashu do earnoutu i rozłożonego w czasie i też nie rekomendowaliśmy założycielowi dokonania, no bo my jako fundusz dostajemy zawsze gotówkę. Ale my nie możemy, znowu patrz ten punkt, w którym mówiłem, że nasz founder ma się stać LP-sem u nas docelowo, to nie możemy zostawić foundera później, że tak powiem, po takiej transakcji wziąć gotówkę i go zostawić na pokładzie, żeby on się potem martwił, tak? Venture capital to taka klasa aktywów, w której też sporo się nie udaje, no bo to jest kapitał wysokiego ryzyka. Opowiedz o tych inwestycjach, które wam się nie powiodły z różnych powodów. Po pierwsze, my nie wierzymy w taką zasadę power law, że jedna spółka zwraca cały fundusz, resztę można odpisać. Jak powiedziałem, jesteśmy przedsiębiorcami, więc jakby każdy kapitał, który my dostajemy od inwestorów, szanujemy tak samo i jak mówimy, że mamy te 15 slotów i inwestujemy w spółkę, to angażujemy siebie, nie tylko inwestujemy kapitał, a więc dbamy o każdy kapitał. Ale czasem przychodzą obiektywne czynniki, często zewnętrzne, na które nikt nie ma wpływu
i dane spółki nie osiągają sukcesu. Takim przykładem publicznie dostępnym jest historia Bartka Rychlickiego i Quantum Lab, gdzie byliśmy jednym z pierwszych inwestorów, pomagaliśmy Bartkowi budować technologię do rozpoznawania emocji z twarzy i budowania zadowolenia klientów. Bartek uczestniczył w programach na Stanfordzie, mieliśmy klientów w Stanach Zjednoczonych i przyszła pandemia i maseczki. Trochę utrudniły funkcjonowanie takiej technologii. Trudno budować poziom zadowolenia i radości klienta, tak, w różnych sieciach sprzedaży, gdy ludzie przychodzą w maseczkach, a tak naprawdę już nie przychodzą, bo tak naprawdę zamawiają online. Zmienił rynek się diametralnie, jakby świetnie się zakończyła ta historia relacyjnie między nami a Bartkiem. My się pogodziliśmy po prostu z odpisem. Bartek zachował się bardzo fair, podziękował inwestorom, zamknął spółkę, bo myślę, że to też jest bardzo ważne, że może się nie udać. I trzeba takie ability to fail, to jest jakby chyba fundament, tak? Nigdy nie wiemy, kiedy Bartek przyjdzie do nas z nowym biznesem, mam nadzieję, że szybciej niż później. Nie ma co palić mostów. To jest jedna rzecz, ale też, żeby założyciele potrafili powiedzieć sobie, ok, jest koniec, to ja jako założyciel zamykam tą spółkę, nie wy jako fundusz. Takich historii mamy kilka, gdzie rynek lub na przykład sytuacja. Mieliśmy rodzinna założyciela, mieliśmy przykrą sytuację, powiedzmy sobie bardzo prywatną w rodzinie założyciela, wydarzyła się tragedia. No i cóż my możemy jako fundusz w tym momencie zrobić, prawda? Możemy próbować zmienić. My jesteśmy funduszem zalążkowym, znaczy firma nie jest rozwinięta na tyle, że jesteśmy w stanie zamienić założycieli za każdym razem. Czasem tak, ale w większości przypadków jednak nie. No i w momencie, kiedy komuś się dzieje tragedia rodzinna, taka naprawdę duża tragedia rodzinna, to my musimy powiedzieć, że no niestety rozumiemy to empatycznie. Wtedy założyciel się w ogóle też zachował bardzo, bardzo fair, bo zamknął spółkę, a co zostało na koncie, to po prostu oddał do funduszu, więc też za to mu dziękujemy. Więc tych historii jest mnóstwo, tak? Myślę, że więcej historii, jakby naszych błędów, to mamy takich historii, gdzie nie zainwestowaliśmy. Antyportfolio, tak? Gdzie mamy szereg takich spółek, w których mogliśmy być może nawet powinniśmy być, ale na przykład byliśmy za wolni lub w danym momencie nie dysponowaliśmy takim kapitałem lub uznaliśmy, że to i pomyliliśmy się, że to nie jest jednak ta spółka. Podrzuć kilka nazw. AirHelp, PackHelp, to są spółki, które były u nas, mogliśmy w nie zainwestować. W APS-a, Advanced Protect Systems, mogliśmy zainwestować, widzieliśmy tą spółkę na Presidzie na wczesnym etapie i też nie zainwestowaliśmy. Myślę, że mogę też powiedzieć, że w kilku spółkach mogliśmy i powinniśmy zainwestować więcej. Tak? Byliśmy zbyt mało ryzykowni. Tak? I też mamy kilka takich spółek właśnie, w których ten apetyt okazał się finalnie powinien być większy niż się zdecydowaliśmy. Na koniec chciałem cię zapytać o coś, od czego być może powinienem zacząć naszą rozmowę, ponieważ Balnord jest nowym funduszem, powstałem w 2024 roku. Jeszcze nie wszyscy wszystko o was wiedzą i jestem ciekaw, o co wy gracie, po co powstała ta firma inwestycyjna. Może jeszcze tak krótko zrobię bridge pomiędzy Blackpearl a Balnord. W Blackpearl byłem solo GP-sem i jednym z LP-sów. Udało mi się zbudować świetny zespół ludzi, z którymi zdecydowałem się, że jestem gotów zbudować equal partnership i dlatego powstał fundusz Balnord. W funduszu Balnord, tak jak powiedziałem, mamy 15 slotów i chcemy wybrać najlepszych founderów, z którymi będziemy pracowali następne 5-10 lat po to, żeby zbudować europejską autonomię technologiczną. W sektorze, powiedzmy sobie, dual use, czyli w takich technologiach, które dzisiaj mają fundamentalne znaczenie dla Europy, czyli dywersyfikacja łańcuchów dostaw, czyli powiedzmy inteligentne fabryki, reindustrializacja Europy dzisiaj konieczna, tak? Poszukiwanie minerałów ziem rzadkich, technologie kosmiczne, czyli technologie związane z komunikacją, detekcją, nawigacją, również z technologiami związanymi ze Space Cargo. To jest kolejny taki duży trend, który się teraz będzie dział. I technologie w obszarze, powiedzmy sobie, health techu, czyli technologie, które, na przykład sztuczna inteligencja, która może przyspieszać, znajdować nowe substancje chemiczne, które będą wykorzystywane w leczeniu.
Czyli wiem, o co gracie, a czy wasza gra ma jakiś konkretny wymiar finansowy, o którym mógłbyś powiedzieć? Tak. Naszą ambicją jest budować firmę inwestycyjną, która będzie miała under management 1 miliard euro Ambitny cel. w Gdańsku. Tego wam życzę. Dzięki. Moim gościem był Marcin Kowalik, partner generalny funduszu Balnord VC, a ja serdecznie zapraszam do słuchania i oglądania innych odcinków podcastu PSIK Private Equity o budowaniu wartości.